Proszę Państwa, kończymy rok 2025, z tej strony Paulina Klimek i wchodzimy z przytupem na galę XTB KSW 113 z francuskim akcentem, bo Soleil Kochuen drugi raz pokazuje nam, że naprawdę wie, o co chodzi w tych klockach, o co chodzi w tym MMA. Le MMA, tu connais très bien, tu es un professeur de ça. Félicitations. Merci. Un spectacle magnifique. Comment tu te sens maintenant? Je me sens super bien, on a bien bossé avec mes coachs, toute ma team, vraiment je remercie tous mes coachs, Imad, Nabil, Boris, ma famille aussi qui me soutient énormément. Voilà, on s'est entraîné pour et aujourd'hui c'est que le résultat de toutes ces heures et d'années d'entraînement. Tu n'as pas beaucoup de temps. Quand tu es dans la cage, c'est sûrement la première ronde et c'est tout comme ça. D'accord, donc le game plan, c'est toujours de finir au premier round ou quoi? Le game plan c'est déjà de respecter le game plan, de mettre en place ce qu'on a travaillé et après le KO il va venir petit à petit. Je me focalise pas forcément sur le KO, mais voilà, je sais que là-dedans ça tape fort et il y a des armes à feu. Donc maintenant j'ai bossé pour et aujourd'hui c'est le résultat qui paye. Alors, donc après 2 combats à KSW, 2 victoires dans de façon spectaculaire. Quel est ton rêve ici à l'organisation l'année prochaine? L'année prochaine, peut-être dans mon deuxième contrat, aller chercher la ceinture. Peut-être c'est un grand objectif. Donc voilà, j'espère pouvoir aller chercher cette ceinture parce que je m'entraîne pour. Et voilà, mes coachs sont confiants, moi je suis confiant. Donc maintenant, c'est le début d'une longue route. C'est quelque chose de spectaculaire, des niveaux, des émotions, tu donnes à tous, à tout l'événement, c'est juste incroyable. Le commence de cet événement, c'est grâce à toi. Quelque chose de magnifique, merci à toi. Et maintenant, c'est la fête. Merci au KSW de m'avoir respecté, de m'avoir accueilli. Merci à tous les Polonais qui me soutiennent parce que j'ai beaucoup de Polonais qui me soutiennent. Donc voilà, je remercie vraiment le KSW, Hatch, mon équipe, mon club d'entraînement Hatch Academy. Voilà, je remercie toute ma team. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Proszę Państwa, nie zwalniamy tempa, kończymy rok 2025 z tej strony Paulina Klimek, a w trakcie XTB KSW 113 z nami roztańczony, zadowolony. Pozdrawiamy tutaj trenera, menadżera, szokera Igor Włodarczyk, który w pierwszej rundzie dominuje absolutnie swojego przeciwnika, pana Krawczyka. No i pokazuje, gdzie raki zimują. I to teraz Igorze, ratuj się to może, jak jesteś tutaj w swoim ugorze. Mogę przeklinać czy nie? Możesz. Zajebiście, naprawdę. Powiem szczerze, złapał mi mega stres przed wejściem, ale jak już szedłem, pierwszy łokieć uderzyłem, rozciąłem Artura, to już poczułem. To jest moje, więc bardzo się cieszę, no jestem rozemocjonowany, jestem kurwa nieśmiertelny. A słuchaj Igor, bo ogólnie jest taka sprawa, nie? I teraz skupmy się. Myślę, że sobie innych wrogów robisz oprócz jeszcze tutaj zawodników KSW, bo za kilka gal naprawdę nie będą Cię lubić ochroniarze. Wbite mam, szczerze, mam w to wbite, wiem, no ale to są emocje, no ja wiem, że im trochę daję roboty, ale to są emocje, ja zobaczyłem go i mówię, no muszę wykorzystać sytuację, to jest mój moment. Mam 5 minut w klatce, mam 5 minut poza klatką, więc wykorzystuję to jak mogę. Bardzo ładne to zajście za plecy, takie bardzo mądre. No wszystko tak naprawdę się zgadza, no tak naprawdę... Mogę coś przerwać? Możesz. Ostatnio powiedziałaś, że nie wiesz, czy będę najlepszy, ale wiesz, że jestem przyszłością. To wiedz, że będę najlepszy. Dobrze, dziękuję, że mnie słuchasz. Dziękuję Igorku. Słuchaj, w takim razie nie będziemy przedłużać tutaj jakichś merytorycznych podcastów robić, tylko powiedz mi 3 rzeczy. Jak siebie widzisz w KSW tylko w przyszłym roku? Już nie chodzi o dalekosiężną przyszłość, ale trzy rzeczowniki, które opisują Ciebie, epitety, cokolwiek. 3 słowa, które opisują Ciebie w roku 2026. Nowa, kurwa, gwiazda. Dziękujemy Państwu, proszę Państwa, Igor Włodarczyk. Buenas noches todo el mundo, ahora estoy muy emocionada para es mi primera conversación, un poquito en español, pero vamos, knockout en primero asalto es cosa muy increíble. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento muy feliz, realmente soy una persona que tiene una pegada bastante fuerte, pero una persona también habilidoso. Y yo sabía que él iba a querer de pronto trabajar en el piso, pero yo estaba preparado en cualquier situación de la pelea, pero gracias a Dios se dio lo que esperaba, que era el knockout. Lo esperaba en la segunda ronda, pero nos apresuramos un poquito.
Jestem bardzo szczęśliwy, zawsze wiedziałem, że mam bardzo mocne uderzenie, ale jestem kompletnym zawodnikiem, szykowałem się, szczerze mówiąc, na to, że będzie też grappling, jakieś obalenia. Celowałem w to, że skończę walkę w drugiej rundzie, ale troszeczkę się pośpieszyłem, wszystko się skończyło w pierwszej. Entonces, ¿cuál era plan por esta pelea? El plan era pues mantener la pelea en pie, ya que definitivamente mi boxeo era mucho mejor que el de él y esperar la oportunidad para conectar el golpe que nos iba a hacer ganar la pelea. Dokładnie, więc nasz plan był taki, żeby jak najdłużej zachować walkę w stójce, korzystać z tych moich mocnych umiejętności strikerskich, no i tak właśnie się walka zakończyła. Marcelo, ¿qué quieres hacer aquí, a KSW, un próximo año? Realmente quiero pelear lo más pronto posible, estoy bien, estoy sano, no voy a parar, quiero seguir entrenando porque quiero pelear en los primeros 3 meses del año. Chcę walczyć jak najszybciej to będzie możliwe, mogą to nawet być pierwsze 3 miesiące przyszłego roku. Jestem gotowy, czuję się dobrze, nie mam żadnej kontuzji, także chcę walczyć jak najszybciej. Muchas gracias a ti, muchas gracias también a Radek. Proszę Państwa, Marcelo Morelli nadal pokazuje, że wie, o co chodzi w tej grze zwaną MMA i rozpycha się łokciami i nie tylko w naszej organizacji. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeżeli szukacie jakiegoś specjalisty w podnoszeniu kortyzolu, no to ja mam tutaj takiego delikwenta. Po pierwsze, traci punkt, testuje po raz pierwszy nowe reguły za nierobienie wagi. Po drugie, też małą wypłatę niestety dzisiaj przytula, chociaż może dostanie bonusik za takie wykwintne skończenia. A po trzecie, przez 2,5 rundy sprawia, że wszyscy mamy gardło zatkane naszym sercem, żeby na końcu pyk, pyk, pyk zrobić tak, żeby twojemu przeciwnikowi, powiem teraz po młodzieżowemu, psycha sitting. No i co? I mamy to, wracać na zwycięską ścieżkę, wspaniale. Super walka, to naprawdę był ciężki pojedynek dla mnie psychicznie po tych 2 porażkach. W szczególności, że ta ostatnia walka tak poszła, że prowadziłem ją bardzo mocno i ją na koniec przegrałem sam ze sobą i no ciężko było mi wrócić, jeszcze nie zrobiłem tej wagi, aczkolwiek nie chciałem się martwić tym, że nie mam tego jednego punktu, założyłem sobie tak walczyć tą walkę i powiedziałem, że będę tak walczył do końca i że jeśli to powinno mi dać wygraną. No nie wiem troszkę jak to za bardzo sędziowie liczą, że odjęty ten punkt, ale jak mniej więcej prowadzę tym chyba swoim stylem, to nie powinno to tak wyglądać, że przegram tą walkę czy coś, chociaż no nie wiem, aż nie znam się na punktowaniu sędziów. Wolałem o tym nie myśleć, robić po prostu swoje. Wiesz co, myślę, że dowiemy się tego, jak wyglądały karty punktowe, bo pewnie zostaną opublikowane, także zobaczymy, czy mamy dobre oczko do strategii. Ale teraz tak, właśnie chciałam o to zapytać, czy to, że tak nie za bardzo mogłeś na początku wbić się w tempo walki, byłeś taki trochę protekcyjny, trochę zachowawczy, czy to było specjalnie, czy nie mogłeś po prostu się rozkręcić przez te twoje właśnie ostatnie porażki? Jak to wyglądało? Akurat tak chyba na to nie patrzyłem, starałem się właśnie trzymać w tym, czym byłem najlepszy, tym, czym pokazałem na początku, że spokojnie prowadziłem te walki i potrafiłem zdążyć albo do skończenia tej walki poprzez chodzenie na tych nogach i punktowanie, albo wygrać na punkty, no i taki miałem plan. Starałem się nie wybijać, po prostu robić ten plan, który był od początku i go dążyć do niego. No dobrze, a jak w tej trzeciej rundzie już zobaczyłeś, że Debien swoją mimiką pokazuje, że już jest ciężko, zaczyna przymykać oczy, zaczyna się cofać i jak już wiedziałeś, że musisz przeprowadzić taką akcję, która skończy przed czasem, to co się wtedy działo w twojej głowie? Ja go trafiłem, ja go widziałem, że trafiłem, aczkolwiek widziałem, że on dalej nie jest jeszcze tak podłączony i w pewnym momencie zobaczyłem, że jak raz go trafiłem, przymknęło mu się oko i znowu go trafiłem w to oko i całkiem mu się zamknęło to oko i wtedy był ten moment, że widziałem, że on spanikował i się zamknął i wtedy zacząłem go już kończyć. No i słuchaj, właśnie tak się rozpracowuje po mistrzowsku, po profesorskiemu przeciwników. Moje ostatnie pytanie na dzisiaj, bo naprawdę masz dzisiaj z czego się cieszyć. Jak widzisz siebie w organizacji w nowym 2026 roku? Jeszcze jak walczyć jak najwięcej i zrobić, przepracować to, co teraz nie wyszło, ta waga, zobaczyć dlaczego, co poszło nie tak, bo pod koniec naprawdę było mało, a ten organizm odmówił, bo mało już miałem tego dnia, w którego to się stało, nie? No i teraz będziecie mieli dużo czasu ze sztabem, żeby to sobie przeanalizować. Jesteś jeszcze młody, możecie eksperymentować, a na razie cieszymy się z tego, co mamy. Wspaniałe zwycięstwo przed czasem. Jesteśmy z Ciebie dumni i gratulujemy obu jak najwięcej tych zielonych na Tapology, Wiktor. Super, super wstęp do świąt. Dziękuję i chciałbym pozdrowić klub Bad Company oraz wszystkich kibiców, którzy przyjechali na moją walkę. Super, że jesteście, dziękuję. A my dołączamy się jako KSW do pozdrowień.
Dziękujemy. Proszę Państwa, nadal jesteśmy w ferworze gali XTB. KSW 113 z tej strony niezmiennie dla Was Paulina Klimek, a ze mną The Giant. I teraz, właśnie w tym momencie, taksówka naprawdę robi robotę, ponieważ witamy kategorię królewską i z jakim stylu, po profesorsku mądrze, tak strategicznie, używamy wszystko, czego możemy i wszystkie rundy urwane. No to jest debiut naprawdę na taką miarę bardzo mądrego, ciężkiego, co zarzuciłeś tej kategorii, że tam za dużo techniki to nie ma. Pokazałeś nam dzisiaj, że masz tego bardzo, bardzo dużo w swoim repertuarze. Tak, no dziękuję Ci bardzo. Chociaż no, sama góra praktycznie, no tam mały element parteru i co mogę powiedzieć, trochę mi brakowało tej takiej stylowości, trochę brakowało mi parteru, trochę brakowało mi udanych zejść, trochę brakowało mi więcej technik w stójce, bo te gabaryty rywala też nie pozwalały na pewno na wykonanie wszystkich technik, które gdzieś tam mam w arsenale, więc osobiście no mam sobie troszkę gdzieś tam do zarzucenia, ale wiesz, moi przyjaciele, trenerzy... Marcin, stop, przepraszam, ale muszę Ci przerwać. Nie zgadzam się na taką narrację. Ty teraz wymieniasz całą tutaj plejadę błędów, jakąś litanię niepowodzeń. Ty właśnie wygrałeś rundę, walkę, każdą rundę w walce z Augusto Sakaim, kolosem. Nie powiem, że to była walka Dawida z Goliatem, bo też tutaj jest kupa mięsa, ale proszę siebie nie deprecjonować. Prawda, Panie Andrzeju? Wzmacniać, doceniać. Dokładnie. Przejdę do tego jeszcze, tylko po walce na gorąco, wiesz, ja chyba nie jestem tak rozsądny, jak wszyscy myślą dookoła, w sensie w walce chciałbym chyba trochę więcej szaleństwa i dla mnie nie do końca ten wynik jest tak istotny jak to, żeby ludzie naprawdę byli zadowoleni. Ja wiem, że oni tu przychodzą, żeby oglądać dobre widowisko, ja też jeżdżę na galę, też nie interesuję, też oglądam walki. Wiesz, no muszę im obejrzeć jeszcze, no może rzeczywiście oczami wyobraźni widziałem to zupełnie inaczej, dużo pewnie lepiej, może dlatego tak siebie na razie oceniam, ale obejrzę, jestem oczywiście z wyniku mega zadowolony, doceniam, to był numer 3, stawał naprzeciwko wielkich gwiazd, już samo to, że jak myślałem, że walczył wcześniej w UFC, stawał naprzeciwko nie wiem, Alistera czy Marcina Tobury, no to jest dla mnie ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że go teraz pokonałem, także super sprawa na pewno, ale wiesz, na chłodno obejrzę jeszcze raz, zważę sobie to wszystko, wiesz, wypiszę, co było naprawdę dobre, a co do poprawy, myślę, że w następnej walce to pokażę. Słuchaj, 22 zwycięstwo w Twojej profesjonalnej karierze. Ty naprawdę już jesteś starym wyjadaczem, ale to jest taki stary, ale jary. Jak widzisz siebie w organizacji KSW w 2026 roku? Pytam o postanowienia noworoczne, bo już zbliżamy się do końcówki tego naszego 2025. Wiesz co, na dobrą sprawę ta walka miała mi dać właśnie odpowiedź, czy pewnie jak będę się czuł w tej walce, czy będziemy schodzili z powrotem do kategorii półciężkiej, czy tam będzie jakieś przetasowanie, czy nie, czy zostajemy w tej kategorii ciężkiej. Nie dała mi odpowiedzi, co ciekawe, bo wiesz, teraz tak się zastanawiam, to walkę wygrałem, nie do końca jestem zadowolony, ale podejrzewam, że dostanę całkiem niezłą, konkretną ofertę, gdzieś tam kolejne nazwisko, bo w tej kategorii ciężkiej te nazwiska są na pewno bardziej medialne, tak mi się wydaje i tam może być naprawdę ciekawiej, a też nie ukrywam, że wygodnie jest walczyć w kategorii ciężkiej, więc prawdopodobnie mi zostawię, ale w kalendarzu jeszcze nic na przyszły rok, jeżeli chodzi o MMA, nie zapisałem sobie tylko Mistrzostwa Europy w brazylijskim jiu-jitsu, to będę chciał na pewno zrobić, no ale wrócić do klatki, no wrócę na 100%. No. No tak, a na zawodach jiu-jitsu jesteś regularnym bywalcem, regularnym medalistą, który z podium nie schodzi, bywamy tam, widujemy się często. Proszę Państwa, dzisiaj bardzo dobry, bardzo udany wywiad. Nie słuchajcie początku jakoś za bardzo, nie wczuwajcie się w ten początek wywiadu, ale sami wiecie, widzieliście przed chwilą, co się działo. Zwycięski dzisiaj, triumfujący w wadze królewskiej, w wadze ciężkiej The Giant Marcin Wójcik. Proszę Państwa, świąteczne prezenty sypią się z worka Mikołaja. Dzisiaj bardzo, bardzo szczodrze chyba kibice MMA byli grzeczni, bo na taki prezent wyjątkowy, jaki Michał Michalski dzisiaj nam sprawia, kontynuując swoją niesamowitą formę, a jednocześnie dopinając chyba najfajniejsze rzeczy, o które zaraz zapytamy tutaj z Wojsławem. Gratulujemy Ci, ale ja zacznę od tyłka strony, bo ja Ci gratuluję tego przesłania, które powiedziałeś, bo to jest najważniejsze, bo gdybyś się zatrzymał w którymś miejscu, nie byłbyś tutaj teraz, a nawet to nie chodzi o te ostatnie, najfajniejsze chwile, tylko chodzi o całą tę drogę, bo to ona stwarza Ciebie, Twoją osobowość, całą tę drogę. Tak, aż mi się płakać chciało, jak to mówiłem. Przyszykowałem sobie to już dawno. Kurczę, no naprawdę miałem ciężkie chwile w swojej karierze sportowej, nie mówię o życiu normalnym, prywatnym, tylko w karierze sportowej, bo o niej teraz mówimy. I przezwyciężyłem te problemy dzięki temu, że się nigdy nie poddałem, że cały czas wierzyłem, że przejdę, to przejdę. No i myślę, że teraz jest nagroda tego, że się wtedy nie poddałem.
Tak, Michał, to prawda. To powiedz teraz, co tam z Wojkiem zagadałeś i co tobie odparł? Kurczę, nie było trochę warunków na rozmowę, ale powiedziałem to co Wojek, robimy to, a Wojek powiedział, tak robimy. No to trzymamy i ciebie i Wojka oczywiście za słowo. Myślę, że wszyscy są fanem tego pomysłu. Dobrze wiemy, o co chodzi, o grę, o najwyższą stawkę. Słuchaj, Damian Janikowski, zapaścior wchodzący w nogi, ale 2 razy bardzo skutecznie bronisz tych obaleń. Raz wyrzucasz jego underhooki, a raz super spuszczasz biodra na dół z prolem. No a jeżeli chodzi o boksik, no to panie maestro, no co ja mogę powiedzieć? No to jest poezja oglądać taki poziom stójki, bo to jest poziom no naprawdę światowy. Tak, wiesz co, ja strasznie wyszedłem na fokusie do tej walki. Wiedziałem, że Damian tak czy siak będzie próbował jakiegoś obalenia w połowie pierwszej rundy, bo tak przeważnie jak walczy w tych wcześniejszych walkach tak robił. Kurde, no boksersko jestem naprawdę świetnie przygotowany. Nie wiem co się dzieje, ale teraz też na te stare lata w MMA zacząłem progresować w ogóle w stójce, co się rzadko zdarza. Także czuję progres w tej stójce jeszcze no teraz i no czuję się dobrze, fenomenalnie, nie ma co gadać. Czułem się dobrze, tylko wychodząc do klatki to jest taka nie wiadomo co się wydarzy. Niby ja jestem pewny tego, że jestem dobry, w dobrej formie, ale no kurde, różnie może być. Jeden cios, nie? Słuchaj, wiesz co, ja ostatnio słuchałam w internecie takiego wykładu i tam pan od pamięci mówił, że z wiedzą jest tak, że ją się gromadzi i ona jest trochę jak ciasto. Musi się uleżać i wtedy jest najlepsza. I mi się wydaje, że ty swoją wiedzę, przez całą swoją karierę, którą masz, ona się teraz ci uleżała i teraz korzystasz z niej. No jest dobre ciasto z tego. Ty, dobrze powiedziane, no, dobrze rozkminione, ciekawie, no. Może tak być, bo to też jest prawda, bo to jest suma wszystkich lat, które spędziłem na macie. Trenowanie szybkości każdej płaszczyzny, teraz doszło doświadczenie, doszła chłodniejsza głowa, więc może wszystko razem, tak jak mówisz, ciasto się ułożyło, dojrzało i teraz trzeba je położyć na tą, na blachę. Słuchaj, jest przepyszne. Naprawdę, celebruj dzisiaj, odpoczywaj, masz co robić. Ja tylko jeszcze zapytam, nie będę pytała sztampowo, tak jak wszystkich dzisiaj o plany na nowy rok, o postanowienia noworoczne, bo już za pasem mamy 2026, bo my wiemy, jaki ty masz plan, ale cię chciałam zapytać, z czego jesteś dzisiaj najbardziej z siebie zadowolony? Albo nie dzisiaj, w tym roku. W tym roku, że bardzo sportowo spędziłem ten rok. Naprawdę zaczął się dla mnie bardzo ciężko, bo miałem walczyć w kwietniu. Na sparinga złamałem oczodu w marcu i nie zawalczyłem, ale poszedłem troszkę w inne rzeczy, tak jak mówiłem, triatlon, jakieś tam bieganie, półmaraton, cały czas na sportowo się trzymałem. W drugiej połowie roku udało się stoczyć 2 fajne, mocne walki, z tego bardzo się cieszę. No i kurde, no super sportowy rok, fajnie, dużo zmian w swoim życiu wprowadziłem, takich kurczę prozdrowotnych, sportowych, więc trzeba to trzymać. No i my... Przepraszam, uważam, że sport dla mnie jest kurczę jak najbardziej odpowiedni, jak na miejsce, ja muszę tak robić, iść w to, bo to pcha mnie do przodu. No i podpisujemy się, myślę, tutaj wszyscy, proszę Państwa, zwycięski dzisiaj. No i chyba w przyszłym roku kontender, za co trzymamy kciuki, Michał Cukier-Michalski. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, gala KSW XTB KSW 113 nadal trwa, ale już co powolutku zbliża się ku końcowi za nami. Taki specjalny, wykwintny show, zestawienie nietypowe, ale w nim działo się bardzo, bardzo dużo. Mimo że czas zestawienia, czas walki był delikatnie ukrócony. Wy, konie jedne, i ty, zarówno i ty, jak i Piotrek Lisek, no kawał mięsa, kawał mięśni wszedł do oktagonu i naprawdę myślę, że mogę użyć tego stwierdzenia, że daliście z siebie wszystko, jeden i drugi. Ciężki, szybki pojedynek, ale właśnie wysoki, ciężki zawodnik, też to czuć. No tak, no bardzo szybko się to potoczyło, naprawdę, ale no, piękny scenariusz, głowa cała, bo zdarzało mi się wychodzić z pękniętymi łukami też. Fajnie, że jest wszystko w całości na miejscu i cieszę się, że pomimo tej wpadki z ochraniaczem, no tam dlatego się przedłużyło, to udało mi się jakoś tam wrócić, utrzymać głowę i to zakończyć. No to teraz zdradź nam, o co chodziło z tym wejściem, z tym double legiem, bo bardzo usilnie od samego początku wjeżdżałeś w obie nogi. Czy to od pana silnorękiego taka strategia była, żeby szybko przewracać, czy jak to widziałeś? Ja myślę, że wpadłem w lekki, znowu był amok, Tak. była szarpanina, natomiast mój odruch i moja chęć to było nie wymieniać się z nim, tylko zaskoczyć Piotra bardzo szybko właśnie zejściem po nogi, bo to jest rzecz, w której ja miałem 4 treningi z parteru, to mogę teraz powiedzieć. Tylko 4 zajęcia miałem z parteru i jedyne co się tam nauczyłem to kilka technik wykańczających, ale wiedziałem, że będą zakładać, myślę, że oglądając moje walki było widać, że każdą pierwszą rundę, którą stoczyłem, ona była pasywna. Trzymałem się, badałem, teraz nie chciałem badać, wszedłem od razu w temat i jak się ten amok pojawił, to ostatnie, co chyba w głowie miałem zarejestrowane, to właśnie to był sierp i zejście po nogę.
Ja w tą nogę nie trafiłem, miała być jedna noga, złapałem dwie, wyłożyłem się, on mnie złapał, pokusił się o gilotynę na szczęście i źle ją dopiął. Widziałem, że już lecę na swoje plecy, więc nie chciałem obalenia mieć na siebie, to złapałem go za nogi i przechyliłem się już na jego plecy. No i dalej czułem, że ta gilotyna nie jest dopięta. Trener przed wyjściem powiedział mi, że jak będzie ręka, powiedzmy, wiesz, gilotyna założona z prawej, to ja muszę mieć nogi po lewej, po przeciwnej stronie, żeby się uwolnić. No i to zapamiętałem i tak mi nogi zostały i czułem, że powoli się ta ręka zsuwa, więc nie panikowałem. No a dalej już wstaliśmy i to już taki chaos był. Myślę, że to są te kilka pojedynków, które miałem do tej pory, to mnie uratowało. Żeby wymieniać, żeby szukać. I pomimo tego, że jest taki wysoki Lisek, to kolano, na początku nie myślałem, żeby w ogóle liczyć na kolana, ale doszło to kolano. No właśnie, kolano i fronty. Chciałam o tym zapytać, czy ciebie zaskoczyły, czy jakoś doszły, czy cię przytkały, ale wyprzedziłeś. Jego front mnie nie złapał, ale ja frontów chyba nie kopałem, tylko tam starałem, no jedyne co to chyba kolano. No jakie plany na bitewne, oczywiście pytam o bitewne, na kolejny 2026 rok? Już to nie wiem, ale po prostu tutaj myślę, że mogę powiedzieć, że jeszcze się pojawię. Nie wiem co to będzie, natomiast na razie to się cieszę, że udało mi się ten rok zakończyć w taki sposób, jakimś takim zwycięstwem. No bo miałem ten zerwany biceps, to była taka najgorsza rzecz, która może się przytrafić sportowcowi, że to jest kontuzja, zerwanie jakiegoś tam, no wiem, więzadła i takie sprawy. Więc chciałem sobie pokazać, jakby wyjść z tego roku, z takiego szeregu kontuzji, jeszcze wyjść, troszkę pokazać sobie, że mogę. No i się udało i to jest dla mnie najważniejsze, a w przyszłym roku jakie plany, no to po prostu na pewno muszę opanować więcej zajęć z parteru i żeby być lepszym w MMA. Oczywiście serdecznie do tego zachęcam, parter jest dobry dla wszystkich, dla wszystko, nie tylko dla zawodników MMA. Proszę Państwa, przed Państwem zwycięski dzisiaj AJ. Dziękuję bardzo. You going down, proszę Państwa, to jest wiecznie w naszych sercach forever. Forever you going down i dzisiaj Michałowi Martinkowi tak powiedziałeś, pięściami swoimi wykonałeś. Oj chłopie, ty zawodniku MMA ty. Ale wiesz co? Zdziwił mnie, trzeba tu doceniam bardzo, bo nie spodziewałem się, że ma taki nawet i ma ciężkie ręce, no waży 115 kg, ale raz mnie tak trafił dość mocno, ja nie wiesz, tak mówię, zahuczało w kościele. Więc trzeba było wrócić do ustawień fabrycznych, trochę zacząć boksować, to co mi trener mówił i no i całe szczęście, że wiesz, gdzieś tam wiesz, rozrywałem dystans, on wypadał, a później go trafiłem na zmęczeniu, gdzie tak mówię, taki był plan od początku. Ja nie leżałem żadnym ciutem, przyjąłem raz jedną bombę, ale spokojnie. Ale wstawanie, takie jiu-jitsu wstawanie, Kamila pozdrawiamy, Berserkers Team pozdrawiamy i oczywiście wiadomo, no lekcje odrabiane są, no pilnym uczniem jesteś. Muszę Ci powiedzieć szczerze, ja mam naprawdę świetną grupę u siebie WCA, Denis Labryga, naprawdę mimo tego, że jest nie słuchajcie, bo to jest naprawdę dobry zawodnik. Denis, Biel, Patryk Grabowski, przepraszam. No dużo jest tam ciężkich, wiesz, przychodził jeszcze Beniu kiedyś, bardzo dużo, więc wiesz, my naprawdę mamy z kim robić. Daniel Mielańczuk, wiesz, jest naprawdę nas masa. No i jest z kim robić, co nie? Więc jak każdy, jest właśnie Biel, to cały czas każdy umie dużo lepiej ode mnie zapasy jiu-jitsu, a w stójce wygrywam ja, ale tutaj fajnie, że było możliwość też pokazania się na pięści, bo nie chciałem mu ustąpić z tego, też kilka razy kopnąłem, widziałem. Wszystko widziałam, ze wszystkim się zgadzam, jest to naprawdę imponujące. Słuchaj, Martinek, ja bym powiedziała, że wyżej niż Wrzosek, jeżeli chodzi o te takie MMA ogólne parametry, ale się uparłeś. Nie no, Wrzosek jest moim celem, z pokorą oczywiście, wiesz, ja przegrałem, każdemu się to zdarza, ale w jaki sposób? Żeby tam było troszeczkę walki, wiesz, a to było bardzo szybko, oczywiście to nie wina Arka, ale każdy, kto normalnie ocenia walkę, to wie, że to się może zdarzyć najlepszym i się też zdarzało, więc z pełnym pokorą, z pełnym szacunkiem ja dążę do rewanżu. To KSW decyduje, kiedy będzie rewanż, ale moim celem jest niezmiennie Arek Wrzosek. To teraz ostatnie pytanie ode mnie, Artur. Słuchaj, jest koniec roku, więc trzeba sobie zrobić troszkę podsumowań. Jedna rzecz, z której jesteś najbardziej zadowolony w 2025 i jedna rzecz do poprawy w Twoim życiu. W życiu czy w sporcie? W życiu i w sporcie. Wiesz co, najbardziej jestem smutny z tego, że Cycusiu odszedł od nas, a najbardziej co jest do poprawy, cały czas szkolenie technik jiu-jitsu, szkolenie zapasów, bo to jest coś, na czym i tej kontroli, trzymania tego, co trener mi każe, bo dzisiaj naprawdę go słuchałem, nie wiem czy widziałeś, słuchałem tu, czekałem, a mogłem iść już, chciałem urwać głowę, no ale to działa zawsze w dwie strony, albo ty jemu, albo on tobie. A najlepsza rzecz, bo powiedziałeś należy o minusikach, a plusy?
Wiesz co, dwie walki na plus, to jeśli chodzi o sport. The Balance. The Balance Cosmetics oczywiście, ale to jest oczywiste. Nowe perfumy, słuchajcie, polecam, Amore mio, ale teraz mówię poważnie, takie obłędne. Więc to dopiero weszło dzisiaj czy wczoraj. No cieszę się, wiesz, rozwijam się w każdej płaszczyźnie, aczkolwiek najbardziej jestem zadowolony, że przeszedłem z powrotem do WCA, bo to jednak grupy do grupy. Ty wiesz, jak byłem u Ciebie, gdzie wszyscy, kurczę, no niby Cię lubią, ale nikt Ci tam nie da odpuszczenia żadnej, bo to wiedzą, że jak Ci odpuszczą, to wyjdzie na Twoją niekorzyść w walce, więc no nie ukrywam, że to kakarigejko mi się odbiło parę razy. Jeszcze to uduszenie Twoje na starcie, kiedy ja nie wiedziałem, co się dzieje, tu baba odpłynęła, więc było trochę. Zapraszamy Cię, zawsze jesteś mile widziany, u nas tak się okazuje uczucia po prostu. Tak, ale przyjadę na pewno, bo mówię, u Michała to cały czas, także no petarda. Petardę to Ty nam dzisiaj pokazałeś, proszę Państwa, zwycięski w bardzo pięknym stylu, prawowity, już naprawdę wszechstronny i kompletny zawodnik MMA, Artur Szpilka. Dziękuję bardzo, jeszcze kompletny to za dużo powiedziane, ale uczę się. Tak jest, gratuluję. Dziękuję. Proszę Państwa, co-main eventy już za nami i zacznę takim komentarzem, który wyczytałam w internecie, że teraz jak będzie walka Muslima z Bartosem, to że Muslim bardzo musi pilnować swoich nóg, dlatego że Bartos sobie nie wybaczy, że skończyłeś jego techniką. Zrobiłem to specjalnie, także no to dla Bartosa przede wszystkim. Nie, ogólnie wyczułem go, nie szedłbym jakbym nie czuł, ale czułem, że mnie no, tam z mojego ruchu obalił i czułem, że się bardzo skręcał i dałem mu to minutę, półtorej na obijanie sobie, bo skręcał się bardziej i czułem, że mi to wejdzie, bo na treningach czasami mi to wychodzi. Prosta balacha generalnie, wiedziałem, że już jest podmęczony, więc weszło to rewelacyjnie. Choć już czułem, że wyjdzie, ale czułem, że mam kolano całe, więc pociągnąłem to mocniej z bioder, wcisnąłem kolana jeszcze bardziej, jak to Dawid Pedowski mi mówił i co, poszło. No Na odruchu tak naprawdę. No na odruchu i udane, ukręcone, także naprawdę taka wisienka na torcie, ale trzeba przyznać, cały Twój występ potwierdził to, że and still, po prostu dominacja była naprawdę wszędobylska, radziłeś sobie we wszystkim, w czym mogłeś sobie poradzić elegancko, ale to rozkładanie, kontrolowanie w parterze, no dla koneserów to była wielka gratka. A dziękuję bardzo. No trochę w tej pierwszej rundzie tak początek przespałem, bo dałem się trafić paroma ciosami i tam pierwszą minutę takie bezsensowne trochę ciosy dostałem. Dobrze, że mam twardą pszczekę i nikt mnie jeszcze w sumie nie podłączył, więc myślę, że to robi robotę. Także tylko no, nie zadowolony jestem z tego. No i to ogólnie to dobrze, tak miałem walczyć, tak. Na w miarę szybki był Laid, jak mam być szczery, nie? Tak mi tym lewym prostym taki fajny, krótki puszczał czasami, ale dobrze też skręcałem, nie dostawałem jakby całej siły. No tak Damiana znakautował też lewy na lewy, więc musiałem na to uważać, ale łapy miał szybkie, ale fizycznie czułem się od niego dużo silniejszy. A powiedz mi właśnie, Paweł, jak się Tobie dzisiaj walczyło? Chodzi mi o samopoczucie, bo jednak wracasz z dalekiej podróży i jak się czujesz, jak się dzisiaj bawiłeś? A no wyśmienicie, bardzo duży stres czułem, ponieważ 1,5 roku w plecy straciłem tak naprawdę 2 walki przez zerwane więzadła krzyżowe. No i ten gronkowiec, który zniszczył moją odporność strasznie, a tak do kwietnia to bardzo źle się czułem, byłem pewny, że nie wrócę, bo naprawdę ta odporność była ciężka, żadni lekarze mi nie pomogli. Tutaj trochę naturapeutka znajoma taka pomogła trochę, nauczyła mnie trochę takich innych sposobów, ale też to tak nie dało wszystkiego i później sam trochę znalazłem receptę na to i tak się trochę leczyłem po swojemu różnymi rzeczami i moja odporność jakby wróciła cały okres przygotowawczy. No, od 3,5 roku nie było żadnych problemów z moją odpornością, bo ja mam leukopenię i znalazłem jakby na to sposób i no, cały okres przygotowawczy. Czasami miałem zjazdy, ale ogólnie cały proces przeszedł tak jak powinien, więc jestem szczęśliwy, że chyba znalazłem na to receptę i jeszcze trochę powalczę. Wytłumacz troszeczkę nam bardziej niewtajemniczonym, na czym polega leukopenia. No, że mam bardzo słabą odporność, czyli to są białe krwinki generalnie, z tym miałem problem. Wtedy jak mnie gronkowiec zaatakował, to cały mój układ odpornościowy poszedł jeszcze bardziej w dupę i jakby wstaję zawsze rano i tak naprawdę po godzinie nie miałem chęci żyć już tak naprawdę i generalnie mój projekt High Kick, moje zawody amatorskie i fundacja, która pomaga dzieciom, to mi uratowało tak naprawdę w sumie życie, nie? Bo już miałem takie stany trochę lękowe, depresyjne i to, że miałem jakby zająć sobie swoją głowę. I tym się zająłem bardzo mocno i robiłem, byłem zmęczony, bo nie mogłem trenować w ogóle. Dopiero pod koniec kwietnia zacząłem ćwiczyć tak delikatnie, a dopiero zacząłem się lepiej czuć dopiero w lipcu.
i wtedy klepnąłem tą walkę na grudzień, no i zacząłem działać i tak naprawdę od września zacząłem już mocno trenować i to jakby wróciło, nie? Od września mocno trenować i czułeś się źle na początku roku, ale zobacz, z jakim samopoczuciem będziesz ten rok kończył. Dokładnie, no to było spełnienie moich marzeń. Tam myślę, że moje anioły zawsze mnie jakby trzymają i nie pozwolą mi nigdy się poddać i umrzeć i dają mi siły, tak jak te trailery z Kubusiem, to też się wzruszyłem bardzo, jak go zobaczyłem, tego małego szkraba, który daje mi zawsze dużo siły do życia, bo zawsze sobie wkręcam, żeby miał lepsze życie niż ja miałem na początku i to mnie bardzo wzmacnia, żeby być dobrym ojcem i człowiekiem generalnie. No i myślę, że to dobro też do mnie wraca, nie? No bo dzięki temu jakoś mam... To jest na święta dla Ciebie i dla Kubusia, Aha, dobrze? Okej. Że sobie zostaw, pozdrawiam. No dobra, serdecznie. dziękuję. Chyba jakaś, Potem to rozpakuj. chyba jakaś łapówka. Możliwe, nie będziemy zaglądać Jakiś tutaj. bonus chyba za zwycięstwo. Coś tam Mikołaj pewnie był szczodry. Haha, mam nadzieję, może dostanę pierwszy bonus na submission z KSW. O kurczę pieczone, no jest to dobra kandydatura. Ktoś poddał na tej gali? Nie było poddania. Tylko żeby bardzo z niej odwalił. No właśnie, Pieniążki by się przydały, no. a jest to Niedawno nic z KSW nie zarobiłem, więc przydałoby się. A jest to godna konkurencja, nie będziemy przedłużać, szanowni państwo. And still Paweł Plastinio, Pawlak. Dziękuję, Steel. Idziemy po czwartą obronę. Także zobaczymy z kim. Proszę państwa, gala XTB KSW 113 właśnie dobiegła końca, a my tym samym zamykamy rok 2025. Jeśli chodzi o naszą organizację, to była 12. gala tego właśnie roku. Co miesiąc regularnie, ale nie co miesiąc widzimy takiego mistrza jak ten, and still Adrian Bartosiński, który dokłada kolejne zwycięstwo do swojego naprawdę imponującego rekordu. Przypominam państwu, 18-1. Dziękuję bardzo. No jak zwykle, ja tutaj robię piękne peany, ale Bartosz jest krótki i zwięzły, jeżeli chodzi o rozmowy. Adrian, przede wszystkim, jak samopoczucie, bo tam chyba był jakiś delikatny kryzys, impas, czy źle odczytałam tę trzecią rundę? W drugiej. W drugiej, przepraszam, tak. Nie, w drugiej był ten. Tak, w drugiej dostałem. Kurde, ja nie wiem, czy w drugiej, czy w trzeciej. W drugiej? Mniejsza, jakby zostawmy cyfrę. Dobra, no chyba w drugiej rundzie dostałem dół. I to w ogóle ciekawostka jest, że ja nie wiem, czy po pierwszej. Nie, ale może w trzeciej był ten kryzys. Kurde, już nie pamiętam, nieważne. Śmiało. I było tak, że w drugiej rundzie, jak ja byłem z góry, tam wstałem na 10 sekund do góry z gongiem i dałem mu wstać. I poszliśmy wymiana kolano na kolano. No i tam 2 sekundy przed końcem dostałem bebek tym kolanem. No i schodzę do narożnika, mówię do Dawida, ty, dostałem kurwa brzuch i czuję, nie? I w trzeciej powtórzył mi ten brzuch i mówię tak, kurwa, dostanę jeszcze taki jeden, to będzie ciekawie. I mówię, dobra, rzuciłem się po te nogi, ale już czułem, że przy łapaniu nóg łapałem kostki, tak trochę jak głupek, bo cały czas czułem, że jestem zraniony na bebech i w końcu położyłem się na plecy do żółwia, mówię, dobra, odpoczywam w żółwiu, dopóki sędzia nie podniesie, aż dojdę do siebie z tym brzuchem i mówię, amo wskoczę, on może do gardy, gdzieś będę mógł sobie coś tam skleić. No jak już szedłem do góry, w tej trzeciej wstałem i poszliśmy w te wymiany, to gdzieś ja zacząłem wtedy trafiać. I jak już poczułem parę takich trójek pociągnąłem, bo w tej pierwszej, drugiej rundzie za bardzo chyba na te jedynki się nastawiałem, a w tej trzeciej już Muslim też chyba tymi akcjami troszkę się zmęczył i tymi trójkami więcej trafiałem, no i potem jak ja już szedłem po nogi, to już po tych paru akcjach moich trafionych już widziałem, że już nie ma tyle chęci wstawania, nie? Bo w pierwszej, drugiej czułem, że robi bardzo dużo, żeby nic mi nie oddać w parterze, a ja robiłem tyle, ile powinienem i w tej trzeciej już wyczułem, że mówię, dobra, no już czuję, że nie ma tego powera do wstawania do góry, to zająłem się ubijaniem. No i tam mam trochę żal do sędziego, bo powiem wam szczerze, że tak z minutę ponad tłukłem cały czas, nie? Aż ja biję i patrzę na Tomka, mówię, a gdzie kurwa broń się? A Tomek, Muslim broń się. Ja mówię, no i on potem mówi, że nie zmieniał pozycji. Ja mówię, ja biłem z minuty 15 bez przerwy. Bez przerwy. Widzisz, czyli uciąłeś sobie jeszcze w międzyczasie roboty po gawędkę i chciałam zapytać właśnie na te odpowiedzi Muslima, który miał w parterze. Przygotował się troszeczkę, no trzeba mu to przyznać, że naprawdę miało odpowiedzi. Cieszę się, że on miał swoje momenty, w których ja znalazłem się w pozycjach, w których myślałem, że się nie znajdę, bo dzięki temu mogłem pokazać sobie też, że okej, nie jestem w pozycji, jakiej bym chciał, ale
Ale znam. Ale wiem jak z tego wychodzić, to mi wystarczy. No i pięknie, a powiedz mi właśnie jak tam ręka dogorywa, wszystko jest w porządku? Kurczę, tak, ale był teścik, ręka spoko, ale paradoksalnie tą samą lewą ręką, jak biłem w pierwszej rundzie łokcia, to mam wrażenie, że sobie, nie wiem, czy stukłem, czy coś zrobiłem z przedramieniem, bo po pierwszym łokciach w parterze w tej pierwszej rundzie, które tak właśnie mi weszły, że też tam trochę myślałem, że uda mi się skończyć, to poczułem bardzo przedramię i potem już tak w Grand and Pound nie mogłem nią bić. Tak chyba pojadę na prześwietlenie, bo czuję, że bardzo boli mnie przedramię. I tak mam problem. Dobra, to trzymamy kciuki i teraz tak, my robimy, ponieważ jest koniec roku, małe podsumowanie. Jedna rzecz, z której jesteś najbardziej zadowolony w 2025 i jedna, nad którą uważasz, że trzeba troszkę popracować. Poprawiłem wszystko, co się dało, a wnioski wyciągnę po tej walce i ustalę sobie cele na nowy rok. A zadowolony jestem, że 2 razy obroniłem pas i jestem w 7-7 ja i długo nic. Pozdrawiam. A jeżeli chodzi o cele, postanowienia na 2026? Jakieś mam, ale na razie zostawiam dla siebie. Jasne, no to teraz życzymy Ci dużo odpoczynku, dużo smacznego, oczywiście pomyślnego prześwietlenia, żeby tam nic brzydkiego się nie okazało, no i celebruj mistrzu And Steel, Adrian Bartosz-Bartosiński. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję.